Mniam i ciach, ciach. Ciociu, co tam masz i gdzie jesteś? Jestem w Lublinie, w żłobku lubelskim. Przyjechałam zobaczyć, jak ciocie kucharki gotują dzieciom posiłki i jak maluchy spędzają tutaj czas. Tutaj trzymam ciasto serowo-jaglane, bezglutenowe, bez mąki. A dobre to ciasto? Pychota. Wiem, jak dzieci się tu bawią, a ty się nie dziw, bo to, co widzisz, to naprawdę jest w żłobku. Ja już widziałam film o salach poznawania świata, jak ta tutaj ocean, a są jeszcze sala kosmos, łąka i leśna polana. Wszystkie superowe, dlatego zachęcam do oglądania, a link masz w opisie. A teraz szybko, ciociu, powiedz, co to za ciasto. Faktycznie, te sale to raj dla dzieci, ale wracajmy do naszego ciasta. Składniki, zacznij od tego, co będzie potrzebne. Tak, składniki widzisz na ekranie, czyli są to kasza jaglana ugotowana na mleku, ser twarogowy, śmietana, odrobinę cukru, ale tylko odrobinę naprawdę, masło, no i oczywiście jaja w ilości 8 sztuk. W żłobku są to jaja dezynfekowane i widzisz, jak ciocia wybija jaja do pojemnika i od tego zaczynamy, bo kasza została ugotowana już wcześniej. I teraz, skoro już mamy przygotowane wszystkie składniki, ciocia uruchamia miesiarkę, w której będzie mieszane ciasto. To teraz ja powiem ja. Wszystkie składniki pakują się do miski. No tak to można w skrócie powiedzieć. A ja dodam, ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu, nie wymaga specjalnie trudnych zabiegów, po prostu wszystko trzeba dokładnie wymieszać. I widzisz, jak ciocia wszystkie składniki przekłada do misy roboczej. I my zastosujemy miesiarkę z mieszadłem rózgowym, bo ciasto należy do tak zwanych ciast lekkich, zawiera jaja i mieszadło rózgowe idealnie sprawdza się do takiej konsystencji ciasta. A jak mieszać w domu? Wystarczy zwykły robot kuchenny i mieszadła takie same jak do ubijania piany czy do przygotowywania ciasta naleśnikowego. O, to dobra wiadomość, ale ogromne to mieszadło. No tak, w tym żłobku jest około 200 dzieci, więc sprzęty muszą mieć odpowiednią wydajność i pojemność, ale spokojnie, w domu wystarczą standardowe sprzęty. No a o tych, substancjach, co powodują uczulenie, to powiesz coś dzisiaj? Oczywiście, trzeba nawet powiedzieć o alergenach. Nasze ciasto jest bez mąki, dlatego nie zawiera glutenu, ale uwaga, są tu 3 inne alergeny. Mamy mleko, masło i śmietanę, a w nich białka mleka krowiego i laktozę i jest też trzeci alergen, czyli jaja. No, to kwestie bezpieczeństwa żywności mamy omówione. Dzieci i osoby z alergią na białka mleka krowiego, laktozę i jaja, no niestety, nasze ciasto może Wam zaszkodzić i jeść nie możecie. W tej miesiarce przygotowywane jest ciasto serowo-jaglane, a jeszcze powiem taką ciekawostkę, że ciocie kucharki na tą miesiarkę nazywają balon. No genialna ta nazwa na urządzenie w żłobku, bardzo mi się podoba ten balon. A co dalej? Szykujemy takie formy do pieczenia. I? Wylewamy serniczek w formę. Poczekaj. O, jaka błyszcząca ta masa i nie widać w niej kaszy. Nikt jej nawet nie zauważy. O, ciocia ma łopatkę, To wybierak gastronomiczny. ale czerwony? A co byś zrobiła, gdyby fragment wybieraka dostał się do ciasta? To bym go zauważyła. No ciocia, przecież kontrast. Biały, czerwony i wtedy bym go wyjęła. No właśnie, dlatego jest czerwony. Ciała obce w posiłkach mogłyby zaszkodzić dzieciom i dlatego stosuje się sprzęty w kontrastowych do żywności kolorach. I rękawiczki. Zgadza się, kolorowe, drobne sprzęty w kuchni wspomagają zapewnienie bezpieczeństwa żywności. No i genialnie. Widzę, że na niczym cię nie zagnę, bo macie wszystko przemyślane i pod kontrolą. Dla wyjaśnienia powiem, że ciasto zostało już przelane do dużych form chwilę wcześniej, a ta mała forma jest na masę, która nam po prostu została. No tak, nie wolno marnować jedzenia, a dzieci na pewno chętnie zjedzą.
Widzę, że ciocie włożyły ciasto do pieca, no a powiedz jeszcze, jak długo trzeba piec to nasze ciasto? Około 45 minut w 175 stopniach Celsjusza. No i pod koniec pieczenia trzeba skontrolować, czy jest dobrze upieczone. A jak będzie podane dzieciom? Nie uwierzysz, jak pani dietetyk zaplanowała podać to ciasto. I tak samo każdy, kto ogląda ten film, będzie zaskoczony. To znaczy? Z musem jagodowym. Naprawdę? A skąd pani dietetyk wzięła jagody? Jagody zostały kupione mrożone, ciocie je lekko rozmroziły i dokładnie zblendowały. La, to będzie najpyszniejszy podwieczorek. A teraz już wracamy do naszego ciasta. Zobacz, jak pięknie się upiekło i smakowicie wygląda. Mniam, wygląda jak serniczek, taki lekko zarumieniony, żółciutki, pychota. A tu ciocie kucharki ze swoim dziełem. Normalnie wykroicie? I w co wkładacie? Pojemniczki. Tak, tu są oznaczone pojemniczki dla grupy drugiej, proszę pokazać. Tu będą zapakowane ciasta z musem jagodowym. Rewelacja. Deser jak w 5-gwiazdkowym hotelu. Lepsze czasami mają. Lepsze mają jeszcze, tak? Deserki warstwowe. A niech mnie, to mnie ciocie kucharki zaskoczyły. Chciałabym kiedyś zobaczyć te warstwowe deserki. No coś takiego. Nie ma to jak jedzonko w żłobku, prawdziwa pani dietetyk i ulubione ciocie kucharki, prawda? Tak, to prawda. To są właśnie zalety posiadania własnej kuchni w żłobku. Będzie podane z musem jagodowym, same jagódki, bez cukru. I zaraz pokażemy, jak to będzie wyglądało. Tu pani ciocia kucharka poleje pięknie, dla dziecka polewać tak od razu. Nie, polewać tak. Takie pyszności dostają lubelskie dzieci w lubelskim żłobku. Superowo wygląda, wow! Pychota. Teraz ciocia kroi nasze ciasto i pakuje w pojemniki transportowe, a my mamy jeszcze ważną wiadomość i garść informacji o kaszy jaglanej. Zanim jeszcze powiem co nieco o kaszy jaglanej, chcę poinformować o możliwości wspierania kanału na Patronite lub Supi, bo Twoje wsparcie pomoże mi rozwijać kanał, aby dalej pokazywać prozdrowotne posiłki i żłobkowe inspiracje dla wszystkich dzieci oraz promować zdrowy styl życia, zaczynając od jedzenia. Jak widzisz, filmy zawsze wzmacniam elementami bezpieczeństwa żywności, a w tym zarządzaniem alergenami, bo bezpieczeństwo w każdym zakresie jest bardzo ważne. No tak, zdrowie mamy tylko jedno, warto zacząć jak najwcześniej, czyli od żłobka i żłobkowych, pysznych i zdrowych posiłków. Linki do różnych form wspierania podaję w opisie. Tak, są różne nagrody, ale zaraz, to jeszcze nie koniec. Skoro mówimy o zdrowiu, to powiedz coś jeszcze o bohaterce naszego filmu, czyli o kaszy jaglanej. Proszę bardzo, kasza jaglana to jedna z najstarszych kasz. Jest otrzymywana z nasion prosa, ma dużo łatwo przyswajalnego białka i wysoką zawartość witamin z grupy B, witaminy E oraz żelaza, miedzi, cynku, manganu i magnezu. A ma jeszcze jakieś inne zalety? Kasza jaglana jest zasadotwórcza i dzięki temu wyrównuje nadmiar produktów kwasotwórczych obecnych w naszej codziennej diecie, jak na przykład nabiału, pieczywa, cukru i mięsa. No i ważna zaleta, jest lekkostrawna i bezglutenowa. I to jest mega ważne w żywieniu osób z alergią na gluten i chorych na celiakię. No zobacz, dzieci w żłobku, które normalnie nie mogłyby zjeść ciasta z mąki pszennej z uwagi na alergen, jakim jest gluten, mogą natomiast bez problemu zjeść dzisiejsze ciasto z kaszy jaglanej. No to bardzo ważne. A do czego jeszcze, oprócz naszego ciasta, można użyć kaszę jaglaną? Można zrobić zupę krupnik i zamiast kaszy jęczmiennej użyć kaszę jaglaną. Można też dodać kaszę do sałatki z wołowiny lub innego dania z wołowiny i takie rozwiązanie będzie idealne dla osób z niedoborem żelaza. A kto nie może jeść kaszy jaglanej? No tak, to ważne.
Kasza jaglana ma wysoki indeks glikemiczny i z tego powodu nie może być spożywana w towarzystwie samych owoców czy bakali przez osoby zmagające się z insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. No tak, teraz to już wszystko wiemy. Jak zrobić żłobkowy serniczek z kaszą jaglaną, kto może i kto nie powinien jeść kaszy i jak można podać kaszę w codziennej diecie. Proszę o lajki dla filmu i dla cioć kucharek z Lublina i dla pani dietetyk też. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem.